Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, nawet gdyby było bardzo źle. A co gdyby okazało się, że Bóg złączył, ale wcale nie w momencie ślubu? Prawdziwą odpowiedź znajdujemy w Biblii, a pełna odpowiedź Jezusa może nas wszystkich zaskoczyć. Witaj w podcaście. Dziś poznasz biblijną prawdę, która całkowicie zmienia dotychczasowy sposób myślenia o małżeństwie. No właśnie, ten tekst jest bardzo taki znany i już wielokrotnie przez teologów przemyślany, ustalony, zatwierdzony. I co tu się może pojawić nowego? Okazuje się, że może się pojawić coś nowego. Tekst, o którym mówimy, jest tak na dobrą sprawę spotkaniem, w którym faryzeusze chcą złapać Jezusa na słowie, chcą podchwytliwi podają mu konkretny przykład, problem do rozwiązania. I Jezus, kiedy im odpowiada, to ten tekst właśnie, czyli ten 4 i część 5 wersetu w tym rozdziale, pokazuje, że trzeba przenieść się do Księgi Rodzaju. A zresztą Jezus mówi, czy nie czytaliście? Tak zaczyna swoją wypowiedź. No właśnie, nie? Czy nie czytaliście? Więc to jasno i konkretnie mamy dobrą wskazówkę. Przeniesienie się do Księgi Rodzaju. I w Księdze Rodzaju jest powiedziane, dlatego mężczyzna opuszcza swojego ojca i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. To jest tekst, który faktycznie Jezus zacytował z Księgi Rodzaju, z 2 rozdziału. Jezus powtarza dokładnie te same słowa. Tak, ten z sam Księgi sens. Rodzaju, tak. Ten najczęściej przytaczany tekst jako przykład rozumienia, że małżeństwo zostało właśnie złączone przez Boga, to jest tak na dobrą sprawę 2 część wypowiedzi i komentarz i wniosek Jezusa do tekstu z Księgi Rodzaju. Więc kiedy Jezus mówi, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, po tym daje swój komentarz. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. To jest wniosek Jezusa. Generalnie wszyscy znamy te teksty, albo przynajmniej większość z nas przynajmniej je słyszała. Ma gdzieś tam głęboko zapisane. Powiedz mi, co tu jest nowego? No ja myślę, że umknęła nam jedna rzecz. Taka bardzo drobna, delikatna. Kiedy weźmiemy ten komentarz Jezusa, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, nie skupiliśmy się na jakiego czasu używa Jezus w tym swoim wniosku. Złączył. Słowo złączył, No tak, nie czasownik złączył. Bo Nie? jako katolicy, czy rzymskokatolicy, czy myślę, że też i w innych kościołach chrześcijańskich, jest takie przekonanie i wiara, że właśnie Bóg łączy przy ołtarzu podczas ślubu i to, co tam Bóg złączył, człowiek ma nie rozdzielać. Właśnie, Ale czyli właśnie odnosimy to do tego wydarzenia w kościele, w świątyni, właśnie przy obecności kapłana i tak dalej. No właśnie, czy to właśnie o ten moment chodzi, że to wtedy Bóg złączył? Przecież słowo i ten wniosek, który Jezus wypowiada w tym spotkaniu z faryzeuszami, to w tym wydarzeniu nie było ani kościoła, nie było ani sakramentu. Jezus to mówi 2000 lat temu. Tak. I wtedy nie mówi, co Bóg łączy, tylko wtedy właśnie w tym wydarzeniu powiedział, co Bóg złączył. No właśnie, a Prawda? Jest to czas przeszły, dokonany. że to już się stało. To już się stało. Powtarzam jeszcze raz. To zdanie, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, Jezus wypowiada w rozmowie z faryzeuszami, czyli w wydarzeniu, w którym jeszcze nie mamy do czynienia z czymś takim jak Kościół, czy czymś takim jak sakrament. No właśnie, ale mówi do Żydów i oni też widzieli w ślubie wolę Bożą, Tak. że tam Bóg łączy, tylko Żydzi byli przekonani, że Bóg złączył małżonków już dawno przy stwarzaniu świata, natomiast w ich osobistym życiu, takim doczesnym byśmy powiedzieli naszym katolickim językiem, muszą się jakoś odnaleźć. Ale to odnajdywanie
dokonuje się poprzez, najczęściej w tamtym czasie stosowane to swatanie, tak? Rodzin i tak dalej, i tak dalej. I nikt nie wiedział przed ślubem, ani w dniu tego ślubu, nikt nie wiedział, czy oni są dla siebie z woli Bożej, czy nie. To się dopiero obserwowało w trakcie trwania tego związku. No. I jeżeli był nieudany, nie było miłości, no to była zgoda na ten list rozwodowy. Ta cała pułapka zastawiona na Jezusa obraca się wokół tego tematu. Mhm. No ale właśnie, fajnie powiedziałaś o tym, że Żydzi interpretują ten tekst w kontekście Księgi Rodzaju, tak? Że na początku złączył. No Tak, właśnie, oni w to wierzyli, nie? no właśnie, i popatrz, Wierzą do dzisiaj. Jezus właśnie w tej rozmowie do tego nawiązał. Powiedział, na początku tak nie było. Odniósł się do Księgi Rodzaju i zacytował ją, nawet powiedziałbym wręcz cytując ją, dał jasną wskazówkę, gdzie należy szukać rozwiązania dla tego problemu. Czyli znaleźć, gdzie szukać, kiedy Bóg złączył, to trzeba go szukać dokładnie tam, w Księdze Rodzaju, na początku. No, I ponieważ ten tekst jest częścią wydarzenia stworzenia świata, więc Pan Bóg złączył tych dwoje już w wydarzeniu stworzenia świata. czy się teraz odnosisz do tego opisu, kiedy Bóg stworzył Adama, pokazał mu wszystkie zwierzęta, a później wprowadził go w jakiś taki, powiedzmy, stan uśpienia i wyprowadził z jego ciała kobietę. Czyli chcesz powiedzieć, że w tym momencie, to jest ten akt stworzenia, o którym ty mówisz, tak? Jest to moment, kiedy Bóg z Adama, czyli z tego człowieka, który Został stworzony przez Boga. Nie ma tam jeszcze żadnej informacji, że to jest mężczyzna, prawda? Więc Bóg stwarza Ewę z, tak powiedzmy symbolicznie, części Adama i oni się obydwoje budzą. Czyli chcesz powiedzieć, że żeby poszukać odpowiedź na to pytanie, kiedy Bóg łączy męża i żonę, należy cofnąć się do 2 rozdziału Księgi Rodzaju, tak jak to Jezus tu wszystkim podpowiada. Czy nie czytaliście na początku? I jakby z powrotem zanurzyć się w te słowa i odczytać je bez żadnych takich już filtrów, tak, nakładek, przekonań, które my dzisiaj mamy, tak? Czyli siadamy przy Jezusie i Jezus nam mówi, tak było na początku i tak jak Bóg postanowił na początku, to niech człowiek tego nie rozdziela. Tak. Jasno, prosto i zwięźle. Bóg złączył dwoje, zanim nawet się narodzili, już na początku, bo oni byli w planach Boga. No właśnie, bo tu jest też taki ciekawy aspekt, że my tak patrzymy jako ludzie, tak? Patrzymy na historię ludzkości chronologicznie. Tak. A u Boga przecież nie ma czasu. Dokładnie. Właśnie i to jest chyba coś, na co bardzo dobrze, że zwróciłaś tu uwagę, bo ten aspekt braku czasu, to pomaga w zrozumieniu właśnie tego, o czym mówimy. Czyli jak Bóg postanowił i stworzył Adama i Ewę jako parę, to jest jego decyzja na samym początku. Tak. Bo my zaczynamy mówić kategoriami czasu. Nie? I dla nas jest to ważne, z naszej pozycji jest to ważne, jest to bardzo ważne, bym powiedział, bo to się stało zanim my, ci, którzy myślą kategoriami czasu, zaczęliśmy istnieć. No właśnie, Ta decyzja stała się zanim. Bo jakby Adam i Ewa uczestniczyli teraz. To była ich teraźniejszość. Dokładnie, tak. A kiedy ja się urodziłam, czy co kiedy się urodziłeś, no to nie jest ten moment, kiedy nas Bóg stworzył. Dokładnie. A kiedy nas stworzył? No stworzył nas na początku. Na samym początku. Dokładnie. I każdego człowieka, tak? Dokładnie. Każdego człowieka stworzył na samym początku. Więc tutaj jest ten delikatny niuans, który, jak powiedziałem, nam okazuje się umknął, to jest właśnie zwrócenie uwagi na czas przeszły dokonany, czyli na ten czas, w jakim jest ten czasownik wypowiedziany, czyli Pan Bóg złączył, nie łączy.
Nie łączy. On nie łączy podczas, jeszcze bardziej to uwypuklę, nie łączy podczas momentu sakramentu, nie łączy w kościele. Nie wtedy. Czyli sakrament, rzeczywistość Kościoła to jest kilka wieków później. Już w czasie, kilka wieków później, to zanim to się wydarzyło, to Bóg już złączył. Już dawno. Już dawno, na samym początku świata. Tak sobie to jasno i konkretnie wyjaśnimy. Tak? Czyli Jezus też mówi, że Bóg złączył, zanim w ogóle wybrał ten naród Izraela, żeby pokazać światu, kim jest i jaka jest prawda. Dokładnie tak. I teraz z tego, ale ten wniosek to nie jest wszystko, bo to, do czego nas Jezus zaprosił poprzez właśnie ten cytat, pokazuje nam coś więcej. Pokazuje nam zupełnie jeszcze z inną perspektywę, a mianowicie nie tylko informacje na temat, kiedy to zrobił, ale kto to zrobił. I tutaj jest właśnie akcent. Tutaj odkrywamy, kto to zrobił, kto złączył. To jest bardzo ważne. To jest chyba jedno z najważniejszych rzeczy. Czyli kiedy, kto złączył, bo kiedy, jak kiedy to na początku, kiedy tak, to na jak początku, stwarzał świat. a teraz w tym tekście dowiadujemy się kto, bo Dlaczego złączył. to jest tak ważne? Nie? Dlaczego tak ważne? No, Ten niuans, że złączył, że Bóg. Dlaczego to takie ważne? no przenieśmy się do tego tekstu w Księdze Rodzaju. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełniło ciałem. Czasami w tłumaczeniu jest żebro, czasami jest bok i tak dalej, nie? Jak się człowiek dobrze temu tekstowi przyjrzy, to tam widać aktywność Boga. Bóg sprawił, że mężczyzna pogrążył się w śnie. To Bóg wyjął żebro, czy ten bok, tak, z tego miejsca, które zapełnił ciałem w Adamie. No tak, Bóg, Adam nie? jest nieaktywny, a Ewy jeszcze, można by powiedzieć, w danym momencie jeszcze nie ma. Tak, i właśnie, i sam tekst mówię, Bóg działa, Bóg robi, Bóg to. Ten tekst jasno i konkretnie pokazuje, że to Bóg podejmuje pewną inicjatywę. To jest Jego inicjatywa. Czytajmy tekst symbolicznie. No właśnie, czego symbolem jest sen Adama? Czego symbolem jest sen Adama? Sen Adama symbolizuje, że Adam No nie bierze w tym nie udziału, bierze tak? udziału. Nie jest jego decyzja. Nie ma aktywności w tym. To nie jest jego decyzja, nie? Więcej, ponieważ nie ma jeszcze Ewy, i ona nie istnieje, to jakże może być ktoś, kto nie istnieje, może podejmować decyzję? Nie podejmuje. No nie istnieje jako Osobny byt, istota, tak? istota. Ten tekst nie tylko mówi o tym, że kiedyś, czyli w przeszłości i dokładnie kiedy zostało to zrobione, to teraz jeszcze się dowiadujemy z tego samego tekstu, który nas Pan Jezus naprowadza i daje wskazówkę, kto decyduje. Czyli wyraźnie widać, że jest to absolutnie w 100% działanie Boga. To działanie Boga. Poczekaj, Bóg stworzył tą pierwszą parę. Tak. Jeżeli Bóg stworzył człowieka i dał mu wolną wolę, to jak tak mówisz, że Bóg decyduje, kto jest w parze małżeńskiej, no to gdzie tu jest ta wolność? Czy człowiek ma tą wolność, czy ona mu została w tym momencie zabrana? No właśnie, bardzo fajnie, że to poruszałeś teraz, bo to jest chyba jedno z najbardziej dręczących pytań, które myślę, że pojawia się w każdym człowieku. Właśnie powiedziałbym takim pazurkiem, który człowiek na pewno, w którym nim się wzbudza, no tak, no to a gdzie ta moja wolna wola? Jak tak, jesteśmy jakby tacy przeczuleni też, no, to jesteśmy tak przeczuleni na punkcie naszej wolności, którą otrzymaliśmy. Nie? To co, Pan Bóg tutaj nam ją zabiera, albo jakoś paraliżuje, albo jest nas, tak? Także marionetki, jakieś takie kukiełki. Dokładnie. Wszystko rozchodzi się o to, jaka w tym wszystkim jest moja rola jako człowieka. Jaka jest rola w tym procesie, małżeńskim procesie, bym tak to powiedział. Trzeba powiedzieć, w tym temacie małżeństwo, czy moje małżeństwo. Że tym największym autorem małżeństwa jest Bóg, tak? Tak. Każdego? Tak. Dlatego, że tu jeszcze chyba nam ubiegła jedna rzecz, która jest też bardzo ważna, bo w tym tekście, do którego nas Jezus zaprowadza, korzystam z tego, co teologowie podpowiadają, czyli czytajmy symbolicznie, więc podkreślam tę symboliczność i właśnie ten tekst podpowiada nam, że Bóg jest autorem idei małżeństwa. To jest ten taki, powiedziałbym, pierwsza najbardziej podstawowa rzecz każdego małżeństwa.
jego idea małżeństwa wygląda, jak się przeczyta ten tekst, właśnie tak, jak on to pokazuje. To jest jedna rzecz, ale kolejny element symboliczności jest to, że Bóg jest autorem każdego konkretnego małżeństwa. A ten obraz Adama i Ewy i przekazanie go w taki sposób, jak to Bóg dokonuje, jest symboliczny. Tak symboliczny sposób pokazuje, jak i kto i kiedy dokonuje się to łączenie dwóch osób w konkretnej parze. No to wróćmy teraz do tej roli człowieka. A propos tej wolnej woli, bo Bóg stworzył cały świat i to, jak On stworzył, to jest Jego wola. Tak. Również jeżeli jest autorem małżeństwa, a zgadzamy się, że jest, tak? Wszyscy się zgodzą, że jest pomysłodawcą idei w ogóle małżeństwa. Tak. To znaczy, że On nie tylko je wymyślił, nie tylko nadał mu kształt, ale też powiedział jeszcze więcej tych szczegółów, czyli wśród nich jest właśnie kto z kim. Tak. I to Dlaczego? są jego 3 grosze, bym to nazwał. I to są 3 grosze Pana Boga, dlatego, że w jakiś sposób Bóg nie postanowił stworzyć Ewy tak jak Adama z prochu ziemi, tylko wziął tego Adama i wziął część z niego i w Ewie jest ta część. Oni mają to jedno ze sobą. Tak. To jest, tak jak już powiedziałeś, tu nazwane, że to żebro. Tutaj się językoznawcy oczywiście uśmiechają, mówią nie żadne żebro, tylko podpora, wsparcie i tak dalej. Tak, bok jakiś, tak? I w zależności od tego, jak jest to słowo przetłumaczone, to tak się potem rozwija jakaś teologia. Tak, a symbolicznie ja bym to nazwał, że ta część wspólna dla niego i dla niej to jest ten symbol jedności małżeńskiej, który jest dany przed Boga. Nie? W tych słowach pokazał nam, że jest coś bardzo ważnego, żeby oni byli z jednego. Tak. Z Bożej perspektywy to jest bardzo ważne, żeby oni byli uczynieni jakby z jednego, nie wiem jak to powiedzieć, Z jednego ciasta. z jednego ciasta. Tak, tak byśmy czy z gliny, to czy jest tam, oczywiście tak? też już my w tej chwili używamy symboliki. W tym całym procesie, kiedy Bóg stwarza, to trzeba powiedzieć, że wszystko, co zostaje przez Niego stworzone, jest takie, jakie On stworzył. Tak? Tak. Jak stworzył drzewa, to są drzewa. Jak wróble, to wróble. Jak krowy, to krowy. Jak tam skały, to skały. Czyli mówisz dokładnie o Kosmos naturze to każdego kosmos, stworzenia, nie? Każde stworzenie ma swoją naturę. Stwarzając człowieka, dał mu jeszcze właśnie wolną wolę. Tak. No, oczywiście i rozum, który będzie mu w tym wyborach i w analizowaniu pomagać. No I i teraz- gdzie jest ta wolna wola I w gdzie tym jest jego momencie? wolna wola, skoro on musi żyć tak, jak mu Bóg nakazał, tak? Tak, do tej pory wygląda tak, jakby człowiek był marionetką w rękach Pana Boga i teraz jak Pan Bóg pociągnie za sznurek, to tak okazuje się, że tak nie jest. Ta wolność, którą Bóg dał człowiekowi, nie polega na tym, żeby nie być człowiekiem, tylko żeby być człowiekiem. No właśnie, I ta dokładnie. wolność jest w ramach człowieczeństwa. Dokładnie. I teraz, jaka jest rola człowieka w małżeństwie, skoro Pan Bóg już postanowił, kto z kim to małżeństwo ma tworzyć? No i to pytanie jest takim kierunkowskazem, bo już wiemy, że mamy szukać prawdziwej odpowiedzi w Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju, jak to Jezus nas naprowadził. I teraz jak Ty mówisz że odnośnie roli człowieka, zobaczyliśmy tylko stronę boską i wydaje nam się właśnie, że to człowiek jest jakąś marionetką. Okazuje się, że ten tekst podpowiada nam Dalej, właśnie, że nie no jest tak. marionetką, że człowiek i ta jego rola jest określona tak na dobrą sprawę w wersecie 23, prawda? Zacznę już od 22, żeby jakby wprowadzić ten tekst. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzn, zbudował niewiastę, a gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Ten zachwyt i ta pewność mężczyzny pokazuje co? Pokazuje rolę człowieka. Człowiek rozpoznał. My jako ludzie, każdy z nas, jesteśmy zaproszeni. Adam tutaj symbolizuje człowieka, który jest zaproszony, by odkryć siebie, odkryć drugą osobę i nabrać pewności, Jak Adam. jaka mu towarzyszy właśnie, kiedy on wypowiada te słowa. To jest kość z mojej kości. Te słowa, bym powiedział, nawet wyrażają ogromną radość. Wiesz co, tak sobie Nie? jeszcze pomyślałam teraz, jak tutaj czytałeś, że Pan Bóg przyprowadził Ewę przed Adama, nie powiedział mu:
to jest twoja żona. Tak, Masz ją poślubić, tak, masz z nią dokładnie. żyć. Nie No, tak, nie? tak, nie. Nie tak. Tylko właśnie postawił i poczekał na reakcję Adama, Dokładnie. która była całkowicie wolna, bo Bóg nie uprzedził go, Tak. kim ona jest. To jest niesamowite. Właśnie, jak do tej pory myśmy zwracali na to uwagę, że te teksty akcentują działanie Boga, te wcześniejsze, tak? Kiedy wyciąga to ten Bóg z Adama, No właśnie, usypia go, tak? I tak dalej. Bóg I działa. przyprowadza Ewę i A kończy tu się nagle okazuje, że tak, Bóg Jego... przyprowadza Ewę i teraz czeka na reakcję człowieka. No właśnie, to jest ten moment, w którym widać aktywność i tą możliwość wykazania się od strony człowieka czymś, do czego został stworzony, czyli do spełnienia jego osobistego, powiedziałbym, powołania, czy wezwania, czy wykorzystania. Tutaj właśnie jest moment do wykorzystania swojej wolnej woli. I ta jego wolność polegała na tym, że nie jest przez Boga w żaden sposób jakby odgórnie sterowany. Nie musi tej Ewy w ogóle przyjmować, bo mógłby równie dobrze powiedzieć, że tam jej nie pasuje. Tak, mógłby tak powiedzieć. Miał taką wolność. Miał taką A wolność. tu się okazuje, że Adam jest po prostu tak szczęśliwy i tak się cieszy, że aż krzyczy, że to ona jest kością z jego kości, czyli że ona z nim stanowi jedno. On to czuje, on Tak. to w niej odnajduje, on w niej to odkrywa i ją bierze. Tak, Bo to jest decyzja człowieka Tak. i to jest cała wolność człowieka. tak. Tak nam ukazuje to ten tekst biblijny z tych pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, że właśnie Bóg zaplanował, Bóg stworzył wszystko, ale dał człowiekowi wolność, która myślę, że ona jest w ogóle mało zrozumiana, tak w ogóle na świecie, że bardzo słabo rozumiemy, jaką Bóg dał człowiekowi wolność, bo wczytując się w te słowa, widzimy, że Adam naprawdę miał możliwość odrzucenia Ewy. Ja myślę, że ekspresja tego tekstu pokazuje, jak on wykonał ogromną robotę, żeby być pewnym w tym, co wypowiada. Nie? Adam, tak? Tak. To jest to zadanie i wykorzystywanie wolnej woli swojej, nie? Tej wolnej woli, którą otrzymałem od Boga. Jaką ja robotę zrobiłem jako człowiek, żeby dojść do takiego przekonania, w którym jestem pewny, jestem wręcz szczęśliwy, wypowiadając to słowo, bo jestem tego pewny, że to jest moja żona. To jest niesamowite. Ta ekspresja o tym mówi. Ta ekspresja tego tekstu jest niesamowita, nie? Właśnie to jest, uważam, że to jest właśnie to. Nie? Zresztą Biblia przynosi potem kilka i jeszcze innych przykładów, Tak. gdzie Świetny ludzie jest mąż i żona się rozpoznają właśnie na podstawie tej radości. tej radości, tak. Bo jeszcze chcę tutaj dodać, żeby to tak było jasno, że Pan Bóg do jakiegoś momentu to wszystko, owszem, to była tylko i wyłącznie Jego inicjatywa, Jego Stawia wola. fundamenty. I to daje człowiekowi. Tak. I teraz idzie z tym człowiekiem, wspiera go, ale nie ogranicza jego wolności, tylko tak jak w tym tekście obserwuje, jaka jest odpowiedź człowieka. Tak, towarzyszy mu i wspiera go w wyjaśnianiu, kiedy potrzebuje tego wyjaśnienia. Ja bym tak to powiedział, by już dalej człowiek mógł wykazać się, czy mógł wykorzystać wolną wolę, którą otrzymał od Boga. I to jest niesamowite. I teraz trzeba powiedzieć, czy istnieje błąd. Czy może się wkraść błąd człowiekowi? Tak, wkrada się człowiekowi w błąd, ponieważ jak popatrzymy wstecz, to się okazuje, że ludzie do tej pory, kiedy przychodzi ten moment decyzji o małżeństwie, pomylili rolę. I to jest ten błąd właśnie, że człowiek pomylił rolę, bo wszedł w buty Boga. Rola Boga polega na decydowaniu, jak żeśmy to powiedzieli. On złączył, czyli on już spełnił swoją rolę. Ale człowiek, jeżeli nie zrozumie tego, że to jest rola Boga, że to należy do Boga. I on już to zrobił, to człowiek może wejść w jego buty i może chcieć decydować o tym, kto z kim będzie tworzył dane małżeństwo. A to nie jest jego rola. Rola człowieka jest rozpoznać tą osobę, która jest dla mnie. Wiesz co, tak właśnie myślę, bo zobacz, jak Bóg powołuje nawet Abrahama, powiedzmy tak, to jaki świat jest wtedy? Mężczyźni decydują, kto z kim, bo to były różne argumenty, żeby do jakiegoś małżeństwa miało dojść. Nie będę rozwijać teraz tego tematu, Tak. nie?
tą zasadę, że ludzie decydują o małżeństwie, podciągnięto pod ten tekst z Księgi Rodzaju i to zresztą chrześcijanie później to kontynuują. Twierdzi się, że wola Boża wyraża się w tym, że tych dwoje chcą ze sobą żyć jako małżeństwo. No właśnie. Widzisz ten moment, że to, co było wcześniej, zostało zaimplantowane do słów Bożych i to zmienia wszystko, co nam Bóg podaje w tych słowach z Księgi Rodzaju. No, dlatego powiedziałem o tym, że błąd polega na tym, że człowiek wchodzi w rolę, w buty roli Pana Boga. I to jest ten błąd. On właśnie nieraz został przez człowieka, ta granica została przekroczona. Wchodzą w rolę Boga, bo decydują, a ty musisz się ożenić z tym, bo on ma na przykład dobry status społeczny, jego ojciec lekarzem i tak dalej, na przykład, albo ma finanse. Wiesz, bo mi chodziło głównie o to, dlaczego ludzie zrobili taki błąd. Błąd wynikał z nieświadomości. Słowa z Księgi Rodzaju niejako podciągnięto pod panujące od wieków zasady patriarchalizmu. Nikt nie zweryfikował patriarchalizmu. Dopasowano słowo natchnione do życia. Nie zmodyfikowano życia w odniesieniu do tego, co to słowo przynosi. Ale chrześcijaństwo też, no bo to I każdy, kto jest chrześcijaństwo. zbudowany na patriarchalizmie, tak poszedł, nie? No tak. No bo przecież chrześcijaństwo jest zbudowane na judaizmie i nie możemy tutaj się tych korzeni się nie możemy wyrzec, tak. Jakie są skutki tego błędu? Ten błąd wchodzenia w rolę Pana Boga może dotknąć tak rodziców, tak samych zainteresowanych, bo oni mogą chcieć decydować, bo mogą być na przykład Przekonani, że tak przekonani, właśnie tak jest. To jest złe rozumienie swojej roli i tak można chcieć na przykład kogoś zdominować, czy spróbować właśnie w taki sposób odejść i zmusić do takiego związku. Ale więcej, to mogą być księża na przykład w kościele, którzy w taki sposób do tej sprawy podchodzą. No bo taka jest wykładnia, taka nauka wykładnia, jest Kościoła, nauka tak? właśnie. Tak. I to jest o tej nieświadomości, o której ty mówisz, właśnie zrozumienie, Aż do dzisiaj. nieprawidłowe zrozumienie właśnie tej roli. Nawet ja to troszeczkę inaczej jeszcze ukażę. Gdzie tu ksiądz może pełnić tą rolę? No właśnie, choćby nawet w chęci niedania, stwierdzenia niezaistnienia sakramentu parze, która nie została związana przez Boga i upieraniu się, że oni mają trwać w tym związku, którego Bóg nie złączył. Tu się ukazuje, że ksiądz, który nie chce dać takiego stwierdzenia, wchodzi w rolę kogoś, kto swata i sam czyni się na miejscu Boga, bo on wie lepiej. To jest to katolickie, że aż do śmierci, tak? Tak, że to jest błędne rozumienie nierozerwalności małżeństwa. To nie jest jakiś mały błąd. Tak. Źle odczytać, Tak. powiedzmy połączyć zamysł Boga z tym, co człowiek już robił powiedzmy tam od 1000 lat. Czyli mam na myśli ten patriarchalizm, tak? Czy w ogóle jakiś tam plemienność i tak dalej, nie? To jest ogromny dramat tych związków. Jeżeli ktokolwiek z rodziców, z księży, osób wysoko postawionych, autorytetów, czy samych zainteresowanych popełnił w tym momencie błąd przyjęcia złej roli. My tutaj nie będziemy nikogo obarczać winą, Tak. czy coś takiego, bo to było nieświadome. Do tych wniosków doprowadziły nas także skutki właśnie błędów, które widzimy. Te wszystkie tragedie małżeństw, to hamowanie na przykład rozwodów przez Kościół, nie? Czyli stwierdzenia niezaistnienia sakramentu. Widzimy kontekst ostracyzmu w społeczeństwie, nie? Czy w ogóle cała ta otoczka, która tak. została zbudowana wokół małżeństwa, a jest tam wiele błędów, wiele jakichś zupełnie niepotrzebnych nadinterpretacji, które skutkują tym, że życie człowieka staje się cierpieniem, jakąś gehenną czasami, Tak. jeżeli oni nie są dla siebie, tak? I przecież tutaj można śmiało też powiedzieć, już tak bardziej globalnie, mówiąc o tych wszystkich problemach, to tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że skąd się bierze kryzys małżeństwa? No to właśnie pomyliliśmy swoje role. Wiesz, pomyliliśmy swoje role, ale teraz zobacz, jeżeli małżeństwo tworzy dwoje ludzi, powiedzmy, nie dla siebie, to tam będzie ciągle walka, ciągle konflikt, ciągle konkurencja i to ma być środowisko dla wzrostu ich dzieci. No właśnie. I co te dzieci widzą?
Będzie powielanie różnych rzeczy z Błędów. pokolenia na pokolenie i to mamy dzisiaj Powszechnie. bardzo powszechne, to jest po prostu powszechne zjawisko. I to, o czym mówimy, jest tak powszechne, że już tego nikt nie widzi. Dokładnie, ja bym jeszcze powiedział coś więcej. Ja bym Mhm. się nie zdziwił, nawet żeśmy takich ludzi, tak powiem, myśmy już takich ludzi spotkali, że skutkiem tego, co w tej chwili powiedzieliśmy, tak wielkiego problemu jest to, że ludzie zaczynają wątpić w ogóle w istnienie miłości No tak. wśród małżeństwa. No To tak. jest największy problem w tej chwili, uważam. Jeżeli ktoś podważa miłość małżeństwa, że nie powie, że ja nie wiem, jakie wy bzdury opowiadacie, że tam, że tam jaka miłość w małżeństwie, to jest największy dramat. Jeżeli człowiek dochodzi osobiście do takiego przekonania, na podstawie pomylenia roli, którą przyjęliśmy, mając za zadanie pomóc odczytać człowiekowi tą osobę, zamiast to zrobić, przyjęliśmy rolę Boga i my teraz zdecydowaliśmy się, no to sami zapędziliśmy się w kozi róg. Generalnie Bóg, dając człowiekowi wolną wolę, czyli człowiek może robić naprawdę co chce, Tak, co myśli, co uważa, co jest dla niego wartościowe, może odrzucić to, co dla niego nie jest wartościowe, może nawet odrzucić Boga. No nie musi wierzyć. tak. Może tak zrobić. Trzeba dobrze zrozumieć, w jakim kształcie Bóg stworzył ten świat i stworzył człowieka. Oczywiście na podobieństwo do siebie, ale człowiek ma poznawać. Człowiek ma poznawać. Oczywiście jest w tym kreatywny. Nie chodzi tylko o to, żeby poznawał i odtwarzał, tylko poznawał i kreował na bazie tego, co też poznał. Czyli, i mówiąc jakby to prościej, Bóg stworzył małżeństwa w parze od razu. Mąż-żona, mąż-żona, mąż-żona. To znaczy, że człowiek może odkrywać, kto jest jego żoną lub mężem, lub może tego nie robić, albo może poznać i może się nie zdecydować na to, ale może również się zdecydować. I tu trzeba zobaczyć właśnie tę wolność. Tu jest właśnie ta wolna wola. To ja tu mam jeszcze takie pytanie i myślę, że słuchacze też im się takie już dawno, może na samym początku zrodziło. Co w takim razie ze ślubem kościelnym? Czy to jest ważne, czy to nie jest ważne? Myślę, że częściową odpowiedź już mamy, dlatego że jak żeśmy powiedzieli, skoro Jezus odpowiada na to pytanie i spotkanie z faryzeuszami odbywa się w ogóle przed istnieniem Kościoła i sakramentu i Jezus w samym tekście naprowadza nas, idzie z nami do Księgi Rodzaju, do wydarzenia stworzenia świata, no to myślę, że Żeby pokazać że tą wolę Ojca, tak? oczywiście jest to odpowiedź jasna. Czyli Pan Bóg w Kościele nie złączył tej pary podczas sakramentu nie jest w ten Kościele. moment, To nie jest tak. ten moment. Tworzył tą parę na samym początku, zanim żeśmy istnieli, tak? Ale to nie znaczy, że ten ślub Jest jakąś farsą, jakąś tak? farsą, nie, bo tutaj pokazuje się zupełnie inne, powiedziałbym, zadanie, czy funkcja tego ślubu kościelnego, czy ślubu zawartego nawet w Urzędzie cywilnym. urzędzie stanu cywilnego, nie? On zupełnie inaczej się ona przedstawia, prawda? Ona ma swoją rację, ma zupełnie inny wyraz. Podsumujmy już teraz na koniec. Z tekstu i z wypowiedzi Jezusa dotyczące co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, jasno widać, że mamy do czynienia z dwoma zasadniczymi rzeczami, a mianowicie rola Boga to rola kogoś, kto złączył już kiedyś dwie osoby, konkretne osoby w małżeństwie, zrobił to na początku. Świadczy to o tym czas przeszły i wypowiedź samego Jezusa, który nie tylko daje wskazówkę, ale kieruje do konkretnego tekstu, który opisuje wydarzenie, w którym to się stało, prawda? I druga rzecz to rola człowieka, że człowiek w temacie własnego małżeństwa ma też coś do powiedzenia i wyraża się to w postaci poszukiwania, odkrywania swojej żony czy męża, weryfikowania, by nabrać pewności, że ta osoba to jest moja żona czy mój mąż. Człowiek, by dobrze zweryfikować i nabrać pewności, potrzebuje też posiadać odpowiednią świadomość. I Mieć trochę odpowiednią świadomość. czasu też. I oczywiście troszeczkę czasu. To też oczywiście przychodzi też od razu właśnie pytanie, jaki jest sens narzeczeństwa.
I jak rozpoznać w ogóle Jak taką rozpoznać, osobę. jak rozpoznać taką osobę? Tym też na pewno się zajmiemy. Dzisiaj w tym podcaście chcemy podkreślić, że Bóg już dawno złączył ludzi w małżeństwa, a odnalezienie siebie nawzajem w świecie jest możliwe i daje podstawy do udanego wspólnego życia w małżeństwie. Tak. Bo trzeba tu zauważyć, nie da się zebrać dwóch dowolnych osób i narzucić im, żeby się prawdziwie kochali i budowali jakąś jedność. Kiedy oni nie są dla siebie jakby przewidziani przez Boga, to nie ma w nich tej siły, która ich powinna łączyć, czyli Tak. nie będzie tej prawdziwej miłości, będą zawsze jakieś odcienie miłości, Tak. które stanowią też ważne przestrzenie miłości, ale to nie będzie ta pełnia miłości małżeńskiej. Tak. I co z tego wychodzi, że potrzebne jest poznawanie, żeby pracować też nad własną świadomością dla własnego dobra. Bo jeżeli ja nie będę świadoma prawdy, no to będę żyła tak, że może się zdarzyć, że to swoje życie zmarnuję. Tak. Albo będę obok własnego życia. I tak na koniec, mimo że to wydaje się być tak skomplikowane, bo te aspekty, które dzisiaj choćby nawet nakreśliliśmy, ale to nie są wszystkie, pokazują złożoność tego tematu, to właśnie ja myślę, że ta złożoność tego tematu pokazuje też jednocześnie piękno i bogactwo, które zaprasza do tego, żeby chcieć odkrywać tą drugą osobę, wspólnie budować historię, odkrywać tajemnice samego siebie i tajemnice własnego małżeństwa i doświadczać tego szczęścia, które właśnie w tym środowisku jest. Piękno małżeństwa, które Bóg stworzył, ono samo w sobie porywa. No tak. No tak. Życzymy wszystkiego dobrego. I zapraszamy do następnego podcastu. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.